Hell Pie. Gra wydana 21 lipca 2022 przez producenta Slugger Fly. Grę można kupić na Steam za 114 zł 99 groszy, a na GG Deals można znaleźć oferty od około 2 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta platformówka mnie jakkolwiek zainteresowała? Czy dziwaczny humor mnie rozbawił? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiemy sobie o wrażeniach z gry. Z gry, którą znalazłem kompletnym przypadkiem na Steam i która zachęciła mnie zabawną oprawą, tym, że jest to platformówka, a ja lubię tego typu gry, i to, że naszą postać można ubierać. Przez co miałem lekkie déjà vu przez serię Little Big Planet. O czym w ogóle jest ta gra? Hell Pie to gra, w której wcielamy się w niewielkiego diabełka, który jest demonem złego smaku, a jego imię to Nate. Dostaliśmy zadanie, by zebrać składniki, bardzo obrzydliwe i dziwne składniki, dzięki którym szef kuchni zrobi tort na urodziny samego diabła. W tym celu musimy przemierzyć kilka lokacji, w której będziemy musieli walczyć z różnorakimi przeciwnikami, ulepszać swoją postać oraz aniołka, który nam pomaga o imieniu Nugget, odkrywać pewne sekretne miejsca i ogólnie dziwić się, co tu się właściwie dzieje. Ta gra to przede wszystkim gra platformowa, więc będzie tu sporo skoków czy akrobacji. Przyznam, że lubię gry platformowe od momentu, gdy pierwszy raz zagrałem w pierwszą część serii Little Big Planet. Patrząc na to, miałem takie lekkie odczucie, że może to być troszeczkę podobne, bo uwielbiam element ubierania postaci. Jednakże okazało się, że ta gra jest obrzydliwa, wulgarna, ohydna, wstrętna, niesmaczna i zawierająca dużą dawkę czarnego humoru. I z tych powodów ta gra jest zajebista. Jak mówiłem, przemierzamy różne miejsca, jak kanały, restauracje czy nocne miasto. Składniki, które potrzebuję, rozsiane są po różnych miejscach i musimy pokonać wiele trudności, jak chociażby kwestie platformowe, gdzie musimy trochę poskakać czy bujać się na łańcuchu, który jest przyczepiony do naszego aniołka, by dostać się do konkretnych miejsc. Kolejna przeciwność to różnorodni wrogowie, jak małe helikoptery strzelające w nas, jakieś dziwne jaszczurki, czy naziści, którzy są dosłownie żywym gównem. Także naprawdę różnorodni przeciwnicy. Gdy zdobędziemy odpowiednią ilość składników na danym rejonie, to wracamy do szefa, a ten odblokowuje nam kolejny rejon i tak do ukończenia jego zadania. Mamy różnorakie ulepszenia, jak możliwość bujania się kilka razy na łańcuchu, dłuższy czas wspinaczki zanim spadniemy, czy różne rogi, które może mieć nasz demon. Są rogi na przykład przyspieszające, czy takie, które pozwalały nam szarżować. Ogólnie grało mi się w to całkiem przyjemnie, bo lubię platformówki i naprawdę nieźle się tu bawiłem, bo chociażby prócz standardowych ataków, które możemy wykonywać poprzez używanie naszego aniołka na łańcuchu jak jakimś mieczem, to czasem są etapy, gdzie dostajemy strzelbę lub karabin i dzieje się rzeź. Przeciwnicy nie są jacyś specjalnie wymagający, ale przy większej ilości mogą sprawić mały problem, choć i tak myślę, że każdy by sobie z nimi poradził. Miałem aby problem, jak uciekałem przed jednym z grzechów głównych, bo miałem problem z omijaniem pułapek. Humor w tej grze jest naprawdę dziwny i chory, bo sporo tutaj nawiązań seksualnych, bo przeciwnicy chociażby przypominają czasami narządy płciowe, albo mamy tu też momentami dość niesmaczne czy naprawdę chore żarty, także od czasu do czasu można odczuć dyskomfort lub zażenowanie. I ogólnie tak jak lubię czarny humor czy dość pojebane rzeczy, tak tutaj czasami wydawało mi się, że granica została lekko przekroczona, więc osobiście odradzam tę grę ludziom, którzy nie siedzą w tego typu humorze. Momentami miałem też problem z wykonaniem pewnych zadań, bo zdarzało mi się umierać lub nie miałem pojęcia, co zrobić, jak w pewnej krainie, w której wszyscy byli porządnie upaleni. Bo się trochę pogubiłem z platformami i nie wiedziałem, jak je przejść. Dam spoiler co do zakończenia, bo ogólnie gra zakończyła się dla mnie w dość absurdalny i nagły sposób. Konkretnie udało nam się zebrać składniki, zanieść je szefowi kuchni, tort został zrobiony, czekamy na imprezę na samego diabła, po czym dzwonimy do niego, a ten powiedział, że w sumie zapomniał i nie przyjdzie. Jep, napisy końcowe, koniec gry. Ja miałem takie na twarzy, co za kutas? Ale to w końcu diabeł, więc jakby czego się mogłem spodziewać, prawda? Całość gry mi się naprawdę podobała, bo lubię platformówki, podobało mi się ubieranie naszej postaci i aniołka, przechodzenie różnych etapów i zagadek, ulepszanie naszej postaci i ogólnie zbieranie składników do tortu. Momentami miałem niesmak przez te żarty czy etap w rzeźni, ale ogólnie to całkiem niezła gierka i można się tu naprawdę nieźle bawić. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Nie miałem z tego co pamiętam żadnych problemów typu spadki FPS-ów czy crashe, więc pod tym względem jest bardzo dobrze. Audio.
Ścieżka dźwiękowa była całkiem przyjemna. Co prawda nie zawarła mi się bardzo w pamięci, ale słuchało się tego dobrze. Gameplay. Bardzo przyjemna platformówka z elementami walk, odkrywaniem sekretów czy umiejętności oraz duża dawka naprawdę popieprzonego humoru, która czasem powodowała śmiech, a czasem lekkie skrzywienie się z powodu zażenowania czy dyskomfortu. Grafika. Bardzo prosta grafika, która mi się podobała i proste animacje, które według mnie były w porządku. Jedynie modele postaci ludzi mi się nie podobały. Wyglądali jakoś dziwnie. Podsumowując, Hellpie to tytuł zarazem niesamowicie dziwny, obrzydliwy, mogący urazić ludzi ze względów etycznych czy religijnych, ale i całkiem przyjemny i zabawny. Jeśli miałbym to komuś polecić, to przede wszystkim ludziom, którzy są tak skrzywieni jak ja. Gra nie jest jakoś szczególnie długa, więc można spokojnie przejść ten tytuł w parę godzin. Szczerze to nie wiem, czy mogę w pełni polecić ten tytuł, bo jakoś sumienie mi lekko nie pozwala, by to zrobić. Więc musicie tutaj sami stwierdzić, czy warto. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!